Witajcie. Jak widać po moim stroju, to pogoda jeszcze nie jest za bardzo taka wiosenna. Teraz akurat troszeczkę wiatr ucichł, ale generalnie cały tydzień, można powiedzieć, mocno dmuchało. Czasami ten wiatr był mocniejszy, czasami słabszy, ale generalnie wiatr jest. No i było strasznie zimno. Z początkiem tygodnia nawet były przymrozki. Na szczęście te przymrozki wielkich szkód mi tam nie porobiły w ogrodzie. Ale były. Teraz jest już dużo cieplej, no z tym, że strasznie wieje, ale wydaje mi się, przynajmniej tak zapowiadają, że dzisiejszy dzień to ma być ostatni z takich chłodnych, wietrznych dni. Od jutra ma być już mniejszy wiatr, ma być już spokój i ma już wychodzić słoneczko, ma być ciepło, więc w związku z tym, że pogoda się robi taka typowo wiosenna, no to muszę sobie zrobić parę porządków tutaj w tej części ogrodu. Przede wszystkim chcę zlikwidować tą ściankę tutaj, która jeszcze została po zimie, po morsowaniu. Ten kącik do morsowania muszę zlikwidować, ponieważ on mi teraz już nie będzie potrzebny, już nie ma takich temperatur, żeby można było morsować. Zresztą jak przerwałem morsowanie w styczniu, tak już później nie morsowałem, więc tu jest do usunięcia beczka. Póki co to z tej beczki czerpałem wodę do podlewania. Woda w beczce nie była zasolona, także jak najbardziej nadaje się na podlewanie. No i muszę zlikwidować te wszystkie ozdoby, to przepierzenie ściągnąć, bo ono już nie będzie tutaj potrzebne. Mam nadzieję, że wiatr mi nie przeszkodzi w tych drobnych pracach. O, tu tulipany ładnie rosną. W tym roku w doniczkach. One rosły wcześniej w tym miejscu tutaj pod tujami, ale zostały, no nie wszystkie widać, zostały wyciągnięte, ponieważ ja nie chcę, żeby tutaj była jakaś rabatka z kwiatkami. Chcę po prostu, żeby to zarosło trawą i żeby to było takie miejsce do siedzenia. Tu są jeszcze ławeczki, które odnawiałem w zeszłym roku. Te ławki miały trafić do kuchni letniej, która dopiero będzie się robić w tym roku. Póki co są tutaj. Drugą ławkę mam pod wiatą, pufa gdzieś tam wylądowała w domu, także to wszystko później pozbieram. Na razie to będzie stało w tym miejscu. No i chcę jeszcze zrobić sobie porządek pod wiatą. Ta wiata tutaj zimą służy jako magazyn. Tu jest wszystko po prostu wrzucane, wszystko było wrzucone na zimę, to co musiało być zabezpieczone przed warunkami pogodowymi. No i myślę, że to już jest ten czas, kiedy można to wszystko ogarnąć. Ja to wszystko wyrzucę stąd, wyzamiatam sobie, wysprzątam na boki i na tył. Tutaj są takie przewidziane zasłony, które wiszą właśnie na takich hakach, jak tutaj. Tam może dalej widać, nie widać, bo jest ciemno. Na takich hakach, więc te zasłony tutaj zawisną. One miały tutaj przede wszystkim funkcję taką, żeby troszeczkę odsłonić od wiatru i zrobić taki przytulny kącik. Także mam nadzieję, że pogoda mi nie przeszkodzi w tych pracach. Od jutra ma być już ciepło, w niedzielę już ma być całkiem przyzwoicie, więc myślę, że już od niedzieli będzie można sobie tutaj przesiadywać, pić kawę, czy nawet zjeść obiad. Także idę teraz na spacer, a po spacerze biorę się za działanie.
Od jakiegoś czasu codziennie rano spaceruję. No to już od dłuższego czasu spaceruję albo jeżdżę na rowerze. Dziś, że jest taki duży wiatr, to na rowerze nie jest zbyt przyjemnie jeździć. Więc dzisiaj spacer. A popatrzcie, takie mam widoki. Akurat teraz tu jest taka piękne pole wysokiej trawy. Gdzieniegdzie można takie ścieżki zobaczyć. Tędy sobie pewnie biegają sarny, bo już wiele razy je tutaj widziałem. Myślę, że za daleko się tutaj nie będę tą ścieżką wciskał, bo nie wiem, gdzie dojdę. Chociaż zobaczymy. A spacer jakby jest mi potrzebny, żeby w miarę jako tako trzymać tą kondycję. Przez długi czas swojego życia biegałem, bardzo długo biegałem. Od momentu, jak mi się kolano trochę popsuło, no to z tym bieganiem jest praktycznie słabo. Właściwie nie biegam wcale, więc ruch muszę mieć. Zauważyłem też, że jak przestałem biegać, no to strasznie waga podskoczyła do góry. Po prostu zmieniło się to, że jak organizm był przyzwyczajony do spalania kalorii, a nagle został pozbawiony tej możliwości, no to automatycznie waga trochę podskoczyła. Także ruch muszę mieć. Zresztą ruch potrzebny jest dla każdego. To też nie jest tak, że dla mnie wyjątkowo, bo akurat mam zamiennik zamiast biegania, że robię coś innego. Ruch jest potrzebny dla każdego, to jakby też nie ma co z tym dyskutować. Jak ktoś tylko ma taką możliwość, żeby sobie, nie wiem, chociażby rano trochę pochodzić, czy po południu, czy nawet tak jak kiedyś robiłem, wysiadałem z tramwaju czy z autobusu przystanek albo 2 przystanki wcześniej, po to, żeby po prostu resztę przejść na nogach. I to jakby czasowo nie kosztowało mnie nic, bo zamiast czekania na przesiadkę na drugi autobus, na drugi tramwaj, powiedzmy, żeby się przesiąść, zamiast czekać na przystanku, to ja sobie to wszystko wcześniej przekalkulowałem i kawałek przeszedłem, przystanek czy przystanki. Także w ten sposób można kombinować. Nie ma czegoś takiego, że ktoś nie ma czasu na to, żeby trochę się poruszać, bo zawsze znajdzie czas. Zawsze można iść, nie wiem, na nogach do sklepu, czy na rowerze, jeżeli ktoś nie ma jakichś wielkich zakupów. Ja od dłuższego czasu funkcjonuję bez samochodu i sobie chwalę. Daję radę. Jak widzieliście ostatnio na szorcie, na mój rower dużo można pomieścić, więc spokojnie rower mi wystarcza na to, żeby sobie przywieźć tam większość rzeczy, a to, co jest naprawdę takie bardzo duże, to też zamawiam, więc nie ma problemu i z dostawą do domu. Więc w dzisiejszych czasach uważam, że jeżeli ktoś nie ma dzieci, nie potrzebuje codziennie dzieci do przedszkola odwozić, czy nie ma akurat takiej pracy, że musi gdzieś tam dojeżdżać, przejeżdżać, to spokojnie może sobie pozwolić na to, żeby żyć bez samochodu. A jest to po części wygodne, no bo wiadomo, i dużo taniej, wiadomo, paliwo kosztuje, to jest jedna kwestia, ale druga kwestia, samo utrzymanie samochodu, ubezpieczenie, przeglądy, no to jednak trochę wychodzi, więc jeżeli ktoś nie ma potrzeby jeżdżenia systematycznie, jeżeli ktoś nie musi, no to jazda rowerem, poruszanie się w inny sposób niż samochodem, to jest bardzo dobra sprawa. A tutaj jedna z tam bobrów, to już widzieliście wiele razy, ale jakby
teraz pokazuję Wam, że ona jest całkiem tutaj na mojej pętli spacerowej, więc praktycznie codziennie koło niej przechodzę. Teraz akurat w sezonie takim, powiedzmy, wiosennym, póki to wszystko nie jest takie pozarastane, bo jak to wszystko zarośnie pokrzywami, to tędy nie będzie przejścia, więc spacery będą możliwe w innym miejscu. Może tu górą będzie ścieżka, chociaż pamiętam w zeszłym roku to też było zarośnięte. Teraz widać, że jest ścieżka, ale w lecie tu jest mocno zarośnięte, więc ciężko jest tędy spacerować. No ale to jest jeszcze rower. Zaraz podejdziemy do drugiej tamy. Ta druga tama troszeczkę ucierpiała przez zimę. Coś się tutaj rozszczelniło. Nie wiem, czy bobrom brakło surowca i nie zdążyły tego zalepić. Bo popatrzcie, tam z drugiej strony to wszystko, te puste miejsca, powiedzmy, one były zarośnięte dość dobrze wierzbami i tam są tylko teraz takie kikuty poobgryzane. A to jest ta tama, która była większa, poziom wody był dużo wyższy, te wysepki, które tam widzicie, to one były praktycznie całe zalane wodą, więc zobaczymy, czy bobry sobie to odbudują, czy po prostu przeniosły się w inne miejsce, bo też widziałem w innym miejscu jest nowa tama i jakby poziom wody tam się zwiększa praktycznie z dnia na dzień, więc widać, że coś tam działają. Być może po prostu stwierdziły, że tu już mają daleko do tych drzew, które mogą obgryzać, więc może poszły w inne miejsce. A tak jakby też tych drzew nie jest za bardzo szkoda, bo to są drzewa, które się same tutaj zasiały, po prostu jest teren nieużywany. Kiedyś tu była jakaś łąka, jakieś pole, potem jak tu była robiona autostrada, to już można powiedzieć, że ten teren jest jakby niczyj, nie wiem, czy tak można powiedzieć, bo na pewno jakiś właściciel jest, ale nikt o to nie dba, te drzewa same rosną, same tutaj się rozsiały, i jakby natura robi swoje, bobry też robią swoje, mają surowiec do tego, żeby tutaj sobie budować. A poziom wody też Wam pokażę tam dalej. Jest takie miejsce, jest taki tam mostek, który właściwie nigdy nie jest widoczny, bo jest zalany cały wodą, w sensie ta część betonowa. A teraz trochę tego betonu widać. To i tak z tego, co widzę, wody troszeczkę przybyło, bo nie widzę prześwitu pod tym mostkiem. Tam była taka dziura po prostu i przechodziła sobie woda, a teraz jest to zalane, czyli poziom wody się podniósł. O, tam dalej widać. A to oznacza tylko tyle, że jednak bobry coś tutaj działają z tą tamą, coś tam naprawiają. Tak wygląda zalew. Ostatnio tutaj płynęła po prostu taka zwykła rzeczka, tak, była już tama zniszczona, że nie było takiego szerokiego pasa wody jak teraz widać, tylko taki malutki strumyczek, taki może na metr albo jeszcze mniejszy. 4-kilometrowy spacer zaliczony, taka średnia pętla, powiedzmy, można działać. Pierw biorę się za tą ściankę, tą choinkę zostawię, to znaczy przeniosę ją w inne miejsce, nie będę jej dewastował. Za dużo przy niej roboty, żeby ją zdewastować, tym bardziej, że jest tu jeszcze oświetlenie, więc ją po prostu przeniosę. Tu będzie trochę zabawy z rozplątaniem tego światełka. To jest dość długie światło, tu jeszcze został naddatek, całe to jest wszystko poowijane, to znaczy na tej górnej belce jeszcze mogłoby zostać, ale tu jest jeszcze owinięte przez to przepierzenie, które będę musiał odkręcić i poplątane gdzieś tam jeszcze
O, w tej choince tutaj, więc trochę zabawy będzie. Mi się wydaje, że to będzie chyba najwięcej zabawy właśnie z tą ścianką, bo pod wiatą to sobie po prostu wszystko wyrzucę i wniosę z powrotem jeszcze raz. Powiesić zasłonę to też jest moment, a tu jednak trochę zabawy będzie. I gotowe, tyle zostało z ozdób, to jeszcze jest do przesegregowania. Myślę, że drewniane rzeczy osobno, te wszystkie sznurki, jakieś pierdółki do kosza. Część ozdób zostanie na przyszły rok. Tutaj sobie woda już spływa z beczki pomalutku tym wężem, leci tam pomiędzy drzewa. Oświetlenie miało zostać teoretycznie, ale musiałem rozplątać, ponieważ tu przy tej choince, co było, został mi taki duży fragment tego przewodu świetlnego, więc musiałem po prostu porozplątywać całą tą górę, żeby się do tego dostać. Być może to oświetlenie zostanie, być może je ściągnę, to jeszcze zobaczymy, bo w tym miejscu, gdzie tutaj leci kabel górą, może mi to przeszkadzać, bo będzie parasol, więc jeszcze nie wiem, czy tak zostanie, czy to ściągnę. No w każdym bądź razie teraz mam czas na uporządkowanie sobie całego tego bałaganu i mogę zająć się sprzątaniem wiaty, z tym, że zobaczymy, bo zaczyna kropić i z tego co mi wiadomo, to może tak być jeszcze przez kilka godzin, więc najwyżej to zostanie na jutro. A jak zdołam dzisiaj, no to będzie perfekcyjnie. Wczoraj niestety nie udało się już nic więcej zrobić. Mrzawka była praktycznie do samego wieczora, a dzisiaj jest pięknie. Pięknie świeci słoneczko, jest 15 stopni w cieniu, także można spokojnie działać, więc myślę, że uporządkowanie tego nie zajmie mi wiele czasu. Biorę się za robotę.
szybko poszło. Firanki były już przygotowane, wybrane już od zeszłego roku, tak samo z tymi pokrowcami na meble. Meble mają już tutaj kilka sezonów i one praktycznie nie są chowane gdzieś do domu, tylko leżą tutaj pod tą wiatą, nic im się nie dzieje. Można sobie spokojnie teraz przesiadywać w słoneczku albo w cieniu, w zależności od tego, jaka jest pora dnia, chociaż tutaj praktycznie cały dzień jest słońce, bo to jest od strony południowej. Tak na wiosnę i na jesień to słońce dość głęboko sięga, także nawet jak się siedzi tutaj z tyłu, to jest słońce, a w lecie jak słońce świeci troszeczkę wyżej, no to ta część, gdzie ja siedzę, jest trochę w cieniu. Pogoda w najbliższym czasie ma być rewelacyjna. Myślę, że już nie będzie jakichś takich dłuższych niespodzianek pogodowych, tak jak było ostatnio, że przez cały tydzień praktycznie wiał wiatr i było zimno. Myślę, że można będzie już tutaj sobie częściej przesiadywać. A te zasłony, o właśnie, one są tutaj zamontowane, po prostu wiszą na hakach. Zasłony kupiłem gotowe już z tymi oczkami, powkręcałem tutaj takie haczyki i tak one sobie wiszą. A jeśli chodzi o tą część, co porządkowałem na początku filmu, to tu na razie zostaje tak jak jest, czyli po prostu taka pusta dziura. Parasol przeniosłem w stare miejsce, jeszcze nie wiem, w którym miejscu on będzie. Muszę sprawdzić dopiero, jak będzie słońce. I tu jest taki pusty plac, tu ma trafić stolik, jakieś ławeczki, akurat nie ta. Muszę jakąś wymyśleć, a na stolik mam taki pomysł, że ja jako stary złomiarz mam tu przygotowany taki stół do odnowienia. On jest dość duży, tylko trzeba go odmalować i na to jeszcze idzie taka szklana, matowa szyba. Myślę, że jak to przeczyszczę i omaluję na czarno, to wraz z tą szybą będzie przepiękny stolik. I to by było wszystko w dzisiejszym odcinku. Ja już jestem przygotowany na weekend majowy i życzę Wam wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, do następnego razu.